Dzień dobry, witam Państwa. Witam Państwa. Kontynuujemy składanie Latego z live'a. Kto był na live'ie w poprzedni poniedziałek? Jeśli nie, to link macie w opisie. Zapraszam do nadgonienia. Tam macie kompleksowo na tym live'ie jak rozebrać i omówione po kolei wszystkie usterki Latego. Skończyliśmy na takim etapie. Na takim oto etapie, co to widzicie go właśnie na pełnym ekranie. Czyli wisi nam sobie pompa. To nam sobie wszystko tu wystaje, wszystko jest podłączane, prawie wszystko. No co, złóżmy ten ekspres. Ja już pomyłem wężyki, które były czarne. Wyczyściłem, wymyłem przepływomierz. Prześwietlone to jest trochę. Przepływomierz jest wyczyszczony, kręci się jak wściekły, pokażę Wam. No i trzeba to złożyć, odpalić, sprawdzić czy działa. Wymienić newralgiczne punkty programu. I zaparzyć kawę, tak? No to lecimy, słuchajcie, bez przedłużania dzisiaj, bez przeciągania nadmiernego. Co będziemy wymieniać? Od razu pokazuję. Końcóweczkę grzałki, ten element, bo on, jak już mówiłem wielokrotnie, lubi robić psikusy, lubi pęknąć, lubi psikać nam tutaj. Oczywiście wszystkie uszczeleczki po drodze, które nie wyglądają za dobrze. Elektrozawór spustowy, o tym się przekonamy jeszcze. Bo mam przygotowany, słuchajcie, ale być może, że on działa. Ja generalnie, jeżeli ten ekspres gdziekolwiek trafi, bo tak jak mówiłem, to jest ekspres widza, oddany w styczniu do mnie, ostrzy mi na łapy, oddany w styczniu do mnie i będziemy decydować, co z tym ekspresem zrobić, bo opcji mamy kilka, albo go dać do jakiejś instytucji w Pruszkowie, bo klient jest z Pruszkowa, albo go komuś z Was sprzedać i po prostu wpłacić na jakiś cel charytatywny, ale to jest wszystko do przemyślenia, bo to trzeba też księgowo przemyśleć, żeby, wiecie, uniknąć wszelakich jakichś podatków. Uniknąć złe słowo, bo to brzmi jak oszustwo, żeby nie płacić podatku od darowizny, powiedzmy, czy od dobroczynności. Także ja go generalnie odkurzyłem, wracając do ekspresu. Wylewka w miarę wyczyszczona, ale wylewka to jest jakby rzecz wtórna, bo ją się czyści od zewnątrz. Zaczynamy to składać, słuchajcie, no nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Zaznaczę to w tym filmie od razu na początku, za mną. Dwie ważne rzeczy. Jedna rzecz to kawa. Jak to się robiło? Za mną stoi tu czerwona, dzida i zielona. Zamówienia kaw, informacje o zamówieniu kawy. Czy ja jestem ostry? Jestem. Mail kawa@coffeedoctor.pl. Tylko w ten sposób piszecie do mnie maila. Proszę o info o kawie. Dostajecie w odpowiedzi formatkę, którą ja mam przygotowaną w ten sposób. Druga rzecz, słuchajcie, ruszam powoli, już właściwie ruszam z nagrywaniem ciekawych kawiarni. Wczoraj wysłałem maila, czy tam Instagram, zależy jaki kontakt preferują, wysłałem na Instagramie i na mailu do dwóch kawiarni, jednej w Pruszkowie, drugiej w Warszawie. No, taką prośbę o kontakt, bo chciałbym, wiecie, znienacka robienie kawiarni, coś w stylu jak robi książulo z kebabami, ma o tyle mało sensu, że ja wejdę, wypiję kawę i wyjdę. Mam 2 minuty kontentu, albo ta kawa jest dobra, albo ta kawa jest zła. No wiadomo, trzeba spróbować cappuccino, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie chcemy ocenić smak kawy, to jest espresso. Natomiast jeśli ta kawiarnia jest ciekawa, a taką w Pruszkowie znalazłem z misją kawiarnia, nie chcę tu rzucać na razie nazwy, jest ciekawa kawiarnia, jeśli chodzi na przykład wystrój, pomysł, albo jest kawiarnia z jakąś misją, za którą stoi jakaś fundacja i tak dalej, albo jakaś rzecz, która robi dobro, no to warto to pokazać, ale powiem Wam, jak na ten moment chyba do 3 czy 4 pisałem, do 2 w zeszłym tygodniu, do 2 wczoraj, nikt nie odpowiedział. Nie wiem, z czym jest problem, czy to po prostu nie mają Państwo czasu odpowiedzieć. Zapraszam ciekawe kawiarnie, zapraszam kawiarnię z misją. Ja to wszystko chętnie pokażę, porozmawiamy z koordynatorami, właścicielami, zależy kto będzie chciał, pokażemy tą kawiarnię, bo warto takie rzeczy pokazywać i ja na to jakby, może część osób to odbiera, że ja za to chcę jakieś pieniądze. Nie, to ma być seria filmów o kawiarniach, za które ja nie chcę żadnych pieniędzy. Ja mam content filmowy, wy macie jakąś tam reklamę, czy jeśli jest to kawiarnia z misją, to macie jakoś to idzie w internet o tym, że jest coś takiego. I tyle, tu nie ma mowy o żadnych zarobkach, zapłatach i tak dalej. Także to, żeby była sprawa jasna. Wracając do Philips Latte Go, bo nie powiedziałem, to jest Philips Latte Go z systemem Latte Go. Mamy dzbanek. Wróćmy do widoku takowego. Odzwyczaiłem się, nie umiem Stream Decka obsługiwać. Składamy to, słuchajcie, bo nie ma na co czekać. Chyba cokolwiek widzicie, ja teraz już zrobię widno na full. Pompa. Pytacie o to często, jeszcze raz powiem. Teraz z kolei przynajmniej dla mnie jest za widno. Tu jest czujnik temperatury, on jest bodajże na 90 stopni, ale mogę się mylić, ale w okolicach. Chodzi o to, że jakbyście przesadzili z robieniem kaw, albo nie wiem, wrzątku nalali do zbiornika, bo mielibyście taki pomysł,
to ma odłączyć pompę, jeśli ona złapie temperaturę za wysoką, bo ona temperaturę pracy, jak sobie spojrzycie, ma. No i tu wracamy do tematu okularów. Generalnie ten cały opis, który tu widzicie, to jest 230 V, 50 Hz, 48 W, no to są parametry elektryczne. Tryb pracy, 2 minuty pracy, minuta odpoczynku. To tak ma działać, bo ona się chłodzi wodą, która przez nią płynie. Tak? No to jest tak naprawdę cewka tam w środku bardzo duża. To wszystko, co widzicie w środku, to jest cewka, która wibruje, oscyluje. Pompa oscylacyjna, pompa wibracyjna. Temperatura pracy 35 stopni. Tak to wygląda. Teraz mi powiedzcie, w jakiej kolejności się to składa. Tu mamy wyjście zbiornika. Często też o to pytacie, już o tym mówiłem. Ten kabelek idzie do czujnika pojemnościowego wody. Bo bardzo często pytacie, gdzie jest czujnik wody, skoro w zbiorniku, który gdzieś tam leży, nie ma pływaka. A no tutaj woda jest wykrywana przez czujnik pojemnościowy. Składamy, czyli jak to było? Wiecie, zakładacie zawsze, że ja pamiętam. Nie pamiętam, to nie jest tak łatwo zapamiętać. No na pewno tu widzimy tą nieszczęsną kostkę, o którą bardzo często też pytacie. To musimy złożyć jako tako tak, żeby nam się tu wszystko zgodziło. Będę musiał znaleźć cybanty. Ciekawe, gdzie one są. Chociaż tutaj idzie trytka. Tutaj idzie trytka, co ma sens wbrew pozorom, mimo że się czasami z tego śmiejecie. Ale ma to sens. Włóżmy tą pompę. Jako tako. Ja to robię tak. Niektórzy robią to inaczej, ja to robię tak. Tylko ta trytka tutaj mi nie jest potrzebna akurat w tej chwili. Gdzieś tu miałem nóż. W ogóle nie wiem, po co ta trytka tu jest. Wyjdźmy z tą pompą stąd. Co ma trzymać ta trytka? Nie wiem. Przecież ta pompa się trzyma. Ok. Wytnę. Najwyżej się włoży. Zresztą ekspresu nie będziemy skręcać, mamy go złożyć. Chcę wam pokazać, że jest złożony, że działa. No bo o to tu chodzi. Obudowa to jest rzecz wtórna, a poza tym jak nie widzieliście, jak zdjąć obudowę, ostatni live z poprzedniego poniedziałku. Wszystko jest pokazane, zresztą na wielu filmach, słuchajcie, już pokazywałem, jak rozebrać Latego, więc no nie ma sensu tego powtarzać. No i co, teraz trzeba włożyć ten element, to nie jest proste nigdy. Ja widzę, że mam trochę za daleko, za nisko kamerę, o, może coś takiego zróbmy. Może ja ją troszkę, no nie no widać, tu się trochę cofnę, żebyście widzieli. Podświetlenie na full. To sobie tu gdzieś na razie schowam, żeby mi nie przeszkadzało. No i wkładamy, słuchajcie, wkładamy tą pompę. Ona ma iść tak, więc to sobie jeszcze trochę przekręcę. Tutaj jest zawsze zabawa z tym. O, ale to ma być coś takiego. Widzicie, ona ma elastycznie tu pracować, tylko teraz nie włożyłem sobie przepływomierza i będę z tym walczył. Nie pomylcie, sam często mylę przepływomierz. Jak spojrzycie, ma narysowaną tu strzałkę. O, widać ją tak nie bardzo, ale widać tu. To jest wylot, czyli wylot idzie do ekspresu. No to skoro to jest wylot, to na dole jest wlot. Czyli w teorii i w praktyce ten wężyk idzie do dolnego. Bardzo często się myli, nawet mi. To jest po prostu normalka. Czyli jeszcze tu gdzieś powinien być, tak, teraz to wyciągamy. Jeszcze tu gdzieś powinien być wtyk od przepływomierza. Jest. Wyplątajmy go stąd, czyli jego będziemy wpinać tu. Nie da się pomylić, ale i tak pokażę. On ma taką wtyczkę specyficzną z rogami. I ona nam ma wejść bodaj tak. Tylko teraz jeszcze nie wpinam. Widać, jak to wchodzi. Te uszy muszą tu. To, no, jak to podłączyć odwrotnie, to będzie wariować. Zresztą widać od razu, że jest źle podłączone wtedy. No i co? To nam idzie do zbiornika. Już nie pamiętam, czy to idzie tak, czy to idzie tak. A ja bym obstawiał, że idzie tak. Czyli tu nam wchodzi ten element. Trytki to są wszystko rzeczy wtórne. Zresztą tą to się uda pewnie zacisnąć z powrotem jako oryginał. O. Dobra, na razie niech sobie wisi. No i musimy wjechać z tym przepływomierzem. Tu jest taka ciasnota, no ale co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Czyli wylot u góry, czyli ten idzie do wylotu, bo do pompy, a wlot u dołu, czyli zbiornik musi nam wejść dołem do przepływomierza. I teraz te wszystkie przewody trzeba tu przeprowadzić tyłem. To już jest taka zabawa, bo to idzie tamtędy. One są elastyczne, ale nie przesadzajcie. Czyli jeszcze raz, to jest wejście, czyli dół. Czyli dół. Czyli dół, proszę Państwa. No widzicie, tutaj jest ciasno, ale damy radę. Wkładajcie zawsze do końca te wężyki.
bo tak ma po prostu być. Można od razu już sobie przewód wpiąć, bo on tu będzie nam latał. Jak się uda. O, pykło. No i teraz ten też idzie takim zakrętem do tyłu. Dobrze ja to mówię? Chyba dobrze. I on nam wchodzi do wylotu, czyli do górnej rurki przepływomierza. Mamy to podpięte. Tu się nie przejmujcie, że jest takie zawinięte, bo zaraz włożę przepływomierz. O, on się chyba nie będzie trzymał dobrze. Będzie się trzymał dobrze. On nam musi tam wpyknąć. Jeszcze spojrzę. Jeszcze spojrzę. O! Skoczył. Skoczył? Skoczył. I widzicie, od razu ten wężyk też się poluzował, ale nie podoba mi się to, jak jest ten wężyk. Kurczę. Nie podoba. O! Tak ma być. Jeszcze sprawdzę. Tak jest. Do pompy wylot. Czemu się tak zagina? Tutaj to mnie tylko zastanawia. Tak być nie powinno. Tak być nie powinno, że on się tu tak zagina. No ale chyba jest ok, jak widzicie. Nie jest zagięty, jest no tak jak być powinien. Dobra, to od razu włóżmy. Słuchajcie, no ten element. On tu jest na jednym wkręcie. Element. Tak zwany element, tak zwany ciemno jest, tak zwane gniazdko. Ono tu musi ładnie nam wejść. Ładnie nam wejść w sposób następujący. Tu mamy wkręt. O! Coś takiego. No i od razu, jak tylko znajdę wkrętarkę, kombinerki na razie niepotrzebne. Jak tylko znajdę wkrętarkę, to kręcimy. Tu mamy mocowanie. Coś tu mi powinno zaskoczyć? Nie. Tu jest wszystko ok. Dobra. Tu idzie wkręt. I wiogo. No weź. Wiem, że teraz nic nie widzicie, zaraz zobaczycie. O. Siedzi. Jak stąd by było. Czyli dobrze. Dobra, to są wszystko cable managementy. To nie ma sensu się tym teraz przejmować za specjalnie. O, młynek jest ok. Tu sobie później poukładamy. Wracamy, moi drodzy, teraz na złączkę. Złączkę wymieniamy, czyli wyciągamy. Dlaczego złączkę wymieniamy? Bo ja ją zawsze wymieniam. Jeśli nie była przeze mnie jeszcze wymieniana, to ja ją zawsze wymieniam, bo te złączki pękają, te złączki ładują, opowiadałem o tym, ładują szprejem na termiki, potrafią to zepsuć. Wiecie, jeszcze tak naprawdę nie wiemy, bo na live rozbierałem ten ekspres na sucho. Nie wiemy, co w nim jest nie tak, bo ja nie mam zapisane, a może się okazać, że on nie działa w ogóle. Nie wiem, co jest uszkodzone w tym ekspresie, zaraz się dowiemy. Tu ważna rzecz, na górę złączki, z tego co pamiętam, idą 2 o-ringi. Czy tu idzie jakiś grubszy o-ring, nie pamiętam. Chyba 2 naraz. Na dół na pewno idzie, zaraz wam pokażę ta uszczelka, którą wyjąłem. Ja chyba nie mam nowej, jak mam to wymienię. Tak, tu idą 2 o-ringi, spójrzcie. Jak nie mam nowej takiej uszczeleczki, to włożymy tą. Właśnie muszę sobie uzupełnić części, bo po przeprowadzce część rzeczy poginęła. No normalna sprawa. Część rzeczy gdzieś jest schowana tak skutecznie, że ja nie widzę tych rzeczy. Czy to jest to samo? Nie, to jest mniejsze. Tu mam złączkę nową. To ją tu połóżmy. To też jest nowa, niech sobie tu leży. No nie mam. Nie mam czy mam? Nie mam. Dobra. Te uszczelki bardzo rzadko się psują. Warto je wymieniać, jak się wymienia złączkę. Tylko teraz, która jest która? To jest stara. To jest nowa. One pokażę wam, czym się różnią. Stara, nowa. Ta ma tu taki bardzo charakterystyczny, nie wiem czy to widać. Może jak wezmę wyżej. O, widzicie na środku ten szef taki z grzewu. Te, co teraz przychodzą już od dłuższego czasu, mają to jakoś tak, to lepiej wygląda, spójrzcie. Nie chcę wyostrzyć, czekajcie. O, no weź wyostrz, proszę. O, to jakoś tak trochę lepiej wygląda, tak mi się wydaje, niż w tych. Ile w tym prawdy nie wiem, no ale żadna do mnie nie wróciła, więc jest nadzieja. Nie zgubcie tej podkładki, bo ona jest tu bardzo ważna. I 2 o-ringi nowe czerwone. Nowe czerwone o-ringi z zasobniczka. Tego akurat nie brakuje.
Mamy jeden. Tu położę, żebyście widzieli. I mamy, albo i nie mamy. Drugi mamy. Mamy drugi. Więc tak. Uszczelka założona. Na wężyk nakładamy dwie kolejne. Nie mam gdzieś pod sobą, pod ręką smaru. Przy wkładaniu dobrze jest smarować. Zawsze powtarzam czymś tłustym, jakimś prostym smarem. Te o-ringi łatwiej wchodzą, ale to nie jest jakby takie konieczne. Da się to zrobić bez tego, tylko teraz mi gdzieś wciżyło zawleczkę. Dobra, mam zawleczkę na kombinerkach. Wtedy Wam dużo łatwiej to wejdzie po prostu. To i tak wejdzie, albo i nie. O, tak jak teraz. Jeszcze raz. Gdzie ja mam smar? No tu mam smar, mogę sobie zawsze palca posmarować. O, nawet takim. O, żeby tylko przesmarować usmarowanym palcem te uszczelki, wtedy już od razu lepiej wejdą. Pyk, pyk, pyk. Jak na złośliwe nie chcą wejść. Czy ja tu założę jakiś za duży o-ring? Nie. Wszystko jest ok. No to wkładamy. Można sobie pomóc docisnąć, nie kalecząc wężyka. Docisnąć. O, teraz jest idealnie. W rękawiczkach podnoszenie zawleczek to zmora. No i wkładamy. Sprawdzamy zawsze, czy siedzi. No i teraz co? Wężyk na grzałkę. Tutaj tym rantem do przodu. O. I tu specyficznie ta zawleczka wchodzi, bo właśnie wchodzi na ten rant i to bardzo ważne. Słuchajcie, sprawdzajcie, czy to Wam się zapięło. Bo mi się parę razy nie zapięło. I wyskoczyło już u klienta i było niemiło. Niemiło, bo to reklamacja. Ja chyba ściągałem też to. To widzieliście na live'ie. Jeszcze tu zrobimy kontrolę. Kontrolę, czy to jest dobrze złożone. Czyli ściągamy obudowę przekładni. O. I tu jeszcze raz Wam to pokażę, bo to jest ważne. Gdzie jest mój profesjonalny wskaźnik. Jak składacie przekładnię, nie wiem czy to widać. A może ja to przybliżę. Nie w tą stronę. O, jak składacie przekładnię, jak ją rozłożycie, wyczyścicie, no tutaj nie było co czyścić, tu było idealnie. To ważne potem, jak wkładacie to górne koło napędowe, ono ma tutaj taki znacznik. No, strzałeczkę. Ona ma wskazywać mniej więcej, ale najlepiej, im lepiej, tym lepiej, słuchajcie. Ma wskazywać ten mimośród, ten środek, oś tej drugiej przekładni. Nie próbujcie teraz składać zaparzacza, bo on prawdopodobnie nie wejdzie. Chodzi o to, że ten ekspres trzeba uruchomić, żeby on się poustawiał sam i dopiero próbować włożyć zaparzacz. Przynajmniej tak było w starszych Saeco. No, Philips to Saeco, konstrukcja przekładni podobna, więc należy zakładać, że jest tak samo. Zaraz się tego dowiemy już wkrótce. Trzeba tą przekładnię teraz złożyć ładnie. W ten sposób. W ten sposób. O. Żeby przejść pod tymi wężykami, bo ona tutaj musi wejść. Nic nie rozpinając przy okazji, dobrze by było. No i trzeba ją zamknąć. Tu wielkiej filozofii, słuchajcie, nie ma. O. I oczywiście tu chyba idą dwa wkręty. Z tego co pamiętam, na pewno jeden idzie tu. Więc kręcimy. Jeszcze trzeba przycelować, to dosyć ważne. Ale w końcu się uda, nie? Dobra. Na wyczucie, żeby nie przekręcić plastikowego gwintu. Siedzi i druga idzie tu. Moja druga idzie tu. Dobra. Tak. O. To są jedyne dwa wkręty, które tą przekładnię tutaj trzymają w całości. Od razu za pamięci. Wężyk na pompę. Wężyk na pompę. I tu trzeba zapiąć trytkę. Dlaczego trytkę? Bo to plastikowy element i chodzi o to, żeby przy zaciskaniu na przykład cybanta tego nie złamać. Także idę poszukać trytki. Mamy to. Ciepło się robi. Grzeją te komputery przeokrutnie. No to co? Składamy pieruna. Zaciskamy. Zaraz będziemy sprawdzać, czy to działa. Będę musiał iść po wodę za chwilę. Bo to już nie takie łatwe warunki, że no... Muszę iść po prostu do zlewu. Zawijamy.
Zawijamy. Zawijamy. Zaciskamy. O, to nie spadnie. Jak dobrze zaciśniecie, można sobie pomóc kombinerkami, to nie ma szans spaść. Także nie przejmujcie się, że to nie cybant. To ma swój, tu mamy cybant, ja to nazywam cybant, to paska zaciskowa metalowa. Nie przejmujcie się, bo no to ma sens. To ma sens, to nie głupi to wymyślił. Dobra, ucięte, nic nie przeciąłem przy okazji. Mamy to, tu mamy podłączone, tu mamy ułożone ładnie. Takie mam cały czas wrażenie, że ja coś pomyliłem, ale no niemożliwe. Mamy wymienioną złączkę, tu wszystko siedzi, to jest tak elastycznie, no bo tak jest. Elektrozawory podłączone, słuchajcie, chyba można to odpalać, ja to wszystko tutaj w środku odkurzyłem. Młynek odkurzyłem, podkleiłem wysypkę, to co zawsze powtarzam, bo one tutaj niestety mają tendencję, ona jest od spodu podklejona, wzmocniona. One mają tendencję do pękania i to bardzo wysoką tendencję do pękania mają. W środku było trochę kawy, jest odkurzone. Zawór sprawdzaliśmy, ale jeszcze go wykręćmy, bo zawór wody może puszczać. A czy ja mam jakiś zawór wody? Mam, ale ten zawór wody wygląda... A nie, tu były wymieniane uszczelki. Jak spojrzycie do środka, bo ja już to chyba sprawdzałem, spojrzymy do środka i nam się nie zamknie przy okazji, bo to dosyć ważne, to ten zawór, on ma te uszczelki nowe, widać to. Widać to w miarę, nawet trochę ostrzy. No dobra, słuchajcie, to ja idę po wodę, przyniosę wodę, przyniosę symulator mleka, czyli wodę z płynem do naczyń, bo dzbanek był myty i sprawdźmy, czy to działa po prostu. No, co tu więcej zostało? No i dobra, słuchajcie, jestem. Teraz tylko, żeby tu nie narobić jakiejś tragedii. Zaparzacz. Jest zaparzacz. Zaparzacz ma uszczelkę do wymiany, ale to po testach. Nie będziemy męczyć nowej uszczelki. Więc w miarę tutaj na spokojnie to trzeba go włączyć, żeby się poustawiał. Słuchajcie, potrzebujemy prądu. Prąd jest. Tylko mi już zabrakło miejsc w przedłużce, więc muszę tutaj uwolnić jedno. Dobra. Jeszcze oczywiście często Wam to powtarzam, często popełniacie ten błąd. Spójrzmy sobie jeszcze raz, uważając na ten zbiornik wody z tyłu. Spójrzmy jeszcze raz po kolei, czy wszystko mamy podłączone. Tu muszę jeszcze to jakoś ułożyć, nie podoba mi się, że on się ten wężyk tutaj tak zagina. Coś tam jest nie tak, ale to dobra, na razie nie będzie tak. Tu mamy wpięte, tu mamy wpięte, tu mamy zaciśnięte, to ważne, żeby tu było zaciśnięte. Tu mamy wszystko złożone, tu mamy wszystko podpięte, tu nic nie wyciągnięte, tu coś krzywo siedzi, ale o, poprawione. Wszystko jest podpięte, słuchajcie, tu wszystko działa. Sprawdzajcie, lepiej sprawdzić 10 razy. Albo o 5 razy za dużo niż o raz za mało, bo czasami ta woda poleci nie tam, gdzie trzeba. No i bum! Odpalamy, niech on się ustawi. Zobaczymy, co on powie po podłączeniu. Co on nam powie po podłączeniu, czyli wpinam go do prądu. O! Czy on daje jakieś znaki życia? Daje. Odpalamy, jeszcze nie włożyłem zaparzacza, to ważne. Słyszycie? O! Dopiero jak on ruszy ze 2-3 razy, było słychać silnik, to dopiero wtedy próbujemy włożyć zaparzacz. Bardzo częsty błąd, bo ten zaparzacz nie wejdzie. A w tej chwili, proszę, nawet nie musiałem używać siły, sprawdźcie, czy się zapiął. Sprawdził sobie. Przodem do Was, właściwie to bokiem do Was, bo trzeba patrzeć, czy się nic nie leje, słuchajcie. O! I reagować ewentualnie. Gdzie on ma ten pstryczek? Nie ma pstryczka? Niemożliwe. Co wcisnąłem? A, pożegnałem się z nim. Sprawdzę od razu. Tutaj idzie tu z tyłu. Co on jest bezpstryczkowy? No bez. No dobra. Odpalamy. Potrzebuję jakiś pojemnik, co nie jest takie oczywiste tutaj. Może sobie stąd wyjmę wszystko. Wszystkie części. Podłożę sobie pojemnik. Mamy dzbanek z wodą. No takie tu trochę warunki dzisiaj. Mało miejsca, ale damy radę. Słuchajcie, po prostu staram się to robić delikatnie, żeby tu nigdzie nie rozlać wody. Woda włożona. Ogrzewanie jest na ekranie. Nie widzicie tego, ale uwierzcie mi.
To gdzieś z tyłu na razie, stara złączka. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy z niego się nie leje, więc na razie wam frontu nie pokazuję, bo ja tu muszę być w pogotowiu, mam pstrykaną listwę. Muszę być w pogotowiu, żeby wiedzieć, czy tu się nic nie leje. Czy tam było mokro? Wyłączam. Bo słyszycie syczenie? Czy tu było polane wodą po prostu? Czy grzałka się przegrzewa? No nie wiem, jeszcze raz sprawdź. Mogła być mokra po prostu, polana przy zdejmowaniu wężyka, tak się zdarza. To syczenie mogło być całkiem naturalne. O! Teraz uwaga. Wszystkie wężyki są puste, więc jemu trzeba dać szansę, żeby się odpowietrzył. To jest też naturalny dźwięk, bo przecież wszędzie wylaliśmy wodę. I teraz O! O! Ale jeszcze słychać. Uciszył się i on w tej chwili. Ja tu zaglądam, popatrzcie, musicie na moją głowę trochę. Niestety chyba się... Aha, woda się przelała do tacki, to jest normalne, bo on się odpowietrzał. Już dawno nie robiłem tak latego do końca. Nie wylewając wody. Dobra, przesunę na tej macie. Widzicie teraz moi mili. No cały ekspres, ja go nawet trochę oddalę. Chociaż właściwie interesuje nas ta część. Spróbujmy na razie mu zrobić tak zwaną kawę na sucho, czyli o kurczę, to wysoki model, jak to zrobić, gdzie tu się ustawia moc kawy. Wybierz napój, kawa i co, tu będę mógł ustawić kawę mieloną? Tak, widzicie? No to go. Ja patrzę, właściwie nie wiem na co, bo i tak nic nie widzę, że tu się nic nie leje, z ręką na pulsie. O, kapie z tego wężyka, niestety. Już widziałem, coś się nawet polało, widzieliście? No i tak wyglądają teraz, słuchajcie, testy. Prąd mam odłączony, bo mam na listwie pstryknięte. O, jakaś śrubka jest w ogóle w tym pojemniku, nieważne. Będzie widać? A co tu jest? Wężyk pęknięty, tak wygląda. Widzicie? Widać, nie? Kurczę. Albo ja go musnąłem tym nożem, w co wątpię. No ale dobra, zetnijmy go. Gdzie ja mam A, teraz tu jest ciśnienie. I się poleje. Ręczniki, sprawdzam, czy się nagrywa. Dobra, ręczniki akurat się skończyły. No cóż, nie ma innej drogi. Mój drogi, trzeba to ściągnąć. Albo ta trytka nie trzyma, tak może być. Ale mi to się wydaje, że ten wężyk jest tu pęknięty. On tak wygląda. Zróbmy to od razu tak. Widzicie? Tu, w tym miejscu jest dziura. Zróbmy to tak, że i tak go utnę. A to ciekawe, może to była usterka. Zaraz się zacznie lać. Albo i nie. Leje się. Dobra, niech sobie ciśnienie zejdzie. Nie zasłaniam. Dobra. Tu się wcinałem. Trzeba go uciąć, ale najlepiej było go zdjąć. Gdzie ja mam cążki? Haha, ciekawostka. Ciekawostka, nie widzę. No nic to. Tu możemy nawet wężyk uszkodzić już teraz, o. Bo i tak idzie do wywalenia ta końcóweczka. Ależ to ciężko schodzi. Dlaczego to tak ciężko schodzi? Dobrze, zetnijmy tutaj jeszcze, o. O. I ściągamy. O, teraz idzie. Mam nadzieję, że już nie chlapnie wodą. O, teraz to nawet... No złaś. Czyli mogła być taka usterka, że się lało. Bo teraz to już go rozciąłem, ale on tu był, słuchajcie, pęknięty. Ewidentnie. Ja to zobaczyłem od razu, że stąd kapie. Nie chciało mi się wierzyć, że to na tej trytce kapie. No bo to nie kapie na tej trytce. No to nie może kapać na tej trytce. Zapinamy kolejną. Już można to zabrać. No i tak wygląda, wiecie, tak wygląda uruchamianie ekspresu. Trzeba wszystko sprawdzać, nie skręcać od razu obudowy na gotowo, bo potem będziecie ją rozkręcać. Trzeba cały ekspres przetestować. Oczywiście wy widzicie tylko fragment tych testów, ale taki ekspres będzie tutaj robił jeszcze kawy, spieniał mleka, bo takie wycieki z reguły wychodzą na początku, ale mogą się pojawić po jakimś czasie. Grzałka na pewno grzeje, bo aż mnie parzy przez rękawiczkę.
Więc testy i jeszcze raz testy, to jest bardzo ważne. No i tyle. Wężyk wystarczy, ale gdyby miał nie wystarczyć, ja mam gdzieś wężyki zbrojone, muszę je wykopać. Na razie jest ok. Nic tutaj widzicie, nie ciągnie, nie pręży, jest ok. Dobra, nie ścinam na razie tej trytki. No to teraz będziemy patrzeć tak. O, bo teraz ważne jest to, co się dzieje tu. Od przodu to już widzieliście, że się włącza. Pyk go. Pyk go. No i próbujemy. Może się już nie będzie lało. Lało się dokładnie z tego punktu. Brak tacki ociekowej. No tak, trzeba dosunąć. To się zgadza. Ja cały czas ręka na pulsie. Patrzę teraz w podgląd. Przecież on się teraz płukał pewnie nie będzie, a może. Patrzymy tu. Tu, gdzie jest trytka zapięta. Co ty tam chcesz? Ogrzewanie. Dobra, będzie pukanko. No i patrzymy. Płynie woda z wylewki, czyli tak jak być powinno. Tutaj z tego co ja widzę sucho. No dobra. To sobie ustawmy go tak, żeby było widać i to. Nie musicie wiedzieć co wciskam w menu, ja będę wam o tym mówił. Postawmy też nasz symulator mleka, czyli przypominam, bo bardzo często to pytacie, do sprawdzania takiego na sucho można używać wody z płynem do naczyń, taki jeden ścisk, niedużo wody rozrobionej, płynu do naczyń rozrobionego z wodą, ale potem zawsze, pamiętajcie, zawsze, i to jest bardzo ważne, zawsze na koniec, czemu nie ma ostrości? Halo. Ten Lumix mnie denerwuje. Zawsze na koniec sprawdźcie na mleku, bo jednak woda z płynem do naczyń ma nieco inną konsystencję, więc trzeba zawsze sprawdzać na mleku. Wracamy do ekspresu. No spróbujmy spienić mleko. More drinks. Ten akurat ma opcję spienionego mleka. No to go gościu, no. Go. Coś piszczy. Dobra, zawór spustowy działa, widzicie? Domknął się. Bardzo dobry objaw. Nie trzyma zawór wody. Słychać? Do wymiany. Ale, no tak, zawór wody do wymiany na nowy. No ale widzicie, nie widzicie. Ale zaraz zobaczycie. O. Nawet zawór się w miarę domknął, ale jest do wymiany. Jeżeli ten ekspres ma długo działać, to jest do wymiany. Wiadomo, tych mlek trzeba zrobić kilka, bo te zawory psują się w taki sposób, że on zrobi pierwsze mleko, ale widzicie, cały czas syczy ze środka para, czyli zawór wody do wymiany. Ja zaraz wam tutaj przy podsumowaniu na dole napiszę, jakie to będą koszty, gdyby to był ekspres taki do naprawy, przywozicie i chcecie go sobie naprawić. Nie mam mojego pojemniczka na kawę, no ale spróbujmy ręką zrobić jeszcze kawę. Czyli weźmy sobie kofik. Tak. Ja tu wsypię trochę do młynka. Rozrabiam, ale damy radę. Dobra, no wsypał kawę do... Dobra, mielimy. Sprawdźmy czy działa młynek, bo to też ważne. Haha. Działa. Młynek działa. To dobrze. O nim świadczy. No i co? Robimy kawę. Nic tam nie wybuchło z tyłu. No kawa się robi, widzicie. Nie da się ukryć, że się robi. Wylewka oczywiście do czyszczenia. Dobra, podsumowując moi mili. Wygląda to tak. Lumix. Wygląda to tak. Teraz widzicie gdzieś tu, czy tu, gdzieś tu na ekranie pojawiają się koszty łącznie z usługą. Często o to pytacie, postanowiłem to pokazywać. Zwłaszcza teraz, kiedy tą działalność serwisową mam taką spowolnioną. Co tu jest do roboty? Do wymiany zawór wody. Nie będę go regenerował. Ten w środku z 2 o-ringami okazuje się, że przepuszcza. Widać to było, słuchajcie, przy spienianiu. Do wymiany.
do sprawdzenia, do wymęczenia na mleku elektrozawór spustowy. Ekspres jest włączony. Nie pykajcie tak ekspresu przy kablach, przy przewodach, jak jest włączony. Do sprawdzenia i ewentualnie do wymiany, to napiszę tu gdzieś opcjonalnie, widzicie. Przejrzane było wszystko po kolei, wymieniona końcówka wody. Wymienione będą jeszcze wszystkie te uszczelki tutaj, dwie. Wyczyszczone wężyki, wyczyszczony przepływomierz. Przepływomierze bardzo rzadko się psują, więc ich wyczyszczenie z reguły pomaga. Oczywiście do wyczyszczenia cały zaparzacz, do wymiany uszczelka. Wszystko tu cały czas widzicie na ekranie. No i tyle. Dzbanek jest w bardzo dobrym stanie. W ogóle ekspres jest w bardzo dobrym stanie. Ten zawór wody to chyba największy jego problem. Plus, no rzeczywiście albo ja skaleczyłem gdzieś, bo to się zdarza. Być może nie spojrzałem gdzieś, obsnął mi się jak ścinałem trytkę nóż i skaleczyłem ten wężyk. Ja się temu jeszcze przyjrzę, czy ten wężyk jest do wymiany, czy nie, ale nawet jeśli, to wężyki to są groszowe sprawy. Tyle. To jest ekspres, no o którym mówiłem, że to jest ekspres podarowany w styczniu przez widza, podarowany, pozostawiony, żeby go przejrzeć. Będziemy go gdzieś oddawać dalej, w jakiej formie to jeszcze nie wiem. Będę się kontaktował, jak wycenię to wszystko, będę się kontaktował z Tobą, drogi kliencie, i będziemy ustalać, co z tym fantem zrobić dalej, no bo jego trzeba teraz doprowadzić do porządku, z tymi elementami złożyć. No i będziemy się zastanawiać. Oczywiście Wy też zostaniecie poinformowani, słuchajcie. Tyle. Jak się podobało, dlatego Wasz ulubiony ekspres, dajcie suba, łapeczkę w górę, zostawcie komentarz. Przypominam o kawach, przypominam też o kawiarniach. Jeśli znacie jakąś kawiarnię, jeśli jesteście właścicielami ciekawej kawiarni, piszcie do mnie, tylko maila biuro@coffeedoctor.pl, bo wtedy to nie zginie, bo na Messengerze ja dostaję, słuchajcie, po 50 wiadomości dziennie o porady. Z mailami jest podobnie. Przypominam, do porad mamy grupę na Facebooku, link macie w opisie. Ja porad osobiście nie udzielam, bo naprawdę cały dzień bym to musiał robić i nic innego. Nie dzwońcie też w sprawie porad, do tego jest grupa na Facebooku, po to została stworzona, jest tam 4200 osób. Naprawdę zawsze próbujemy pomóc. I ja, i inni, jest wielu serwisantów tam, wiele osób hobbystycznie zajmujących się naprawami. Naprawdę to działa i szybciej tam dostaniecie pomoc niż ode mnie. Tyle, moi mili. Miłego dzionka Wam życzę, miłego popołudnia, trzymajcie się. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Strzałeczka, cześć. No i byłbym zapomniał, słuchajcie, ale mam tutaj specjalną misję. Serdeczne pozdrowienia dla Mikołaja, Mateusza, Pani Małgosi i Michała. Mówiłem, że to zrobię. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć. C'est magnifique, Pani Małgorzato. C'est magnifique. C'est magnifique. Bella, fantastico. Bella.